cała akcja odbywała się mniej więcej w roku 96-97, z tego co pamiętam. Więc było to ponad 20 lat temu i sam ten aparat ma ponad 20 lat. A najlepsze jest w nim to, że nadal działa. Witam wszystkich serdecznie. Jest dzisiaj piątek, więc już prawie weekend. Nastroje oczywiście radosne z powodu weekendu. Kogo ja tutaj czaruję? Całe nasze życie to praktycznie jak weekend. Chciałoby się. W każdym razie dobre wieści. Zaczynamy kręcić vloga na nowym sprzęcie. Musiałem specjalnie kupić czytnik do kart, ponieważ karta, którą muszę odczytać, z której muszę odczytać zdjęcia i wideo, jest na dzisiejsze standardy antyczna. Czytnik potrzebny jest do odczytania tej właśnie karty pamięci. A ta karta pamięci pochodzi z tego aparatu. Klip, w którym rozpoczął się dzisiejszy film, nagrywany był tym właśnie aparatem, stąd też niska rozdzielczość. Weźmy pod uwagę to, że sprzęt ma ponad 20 lat, więc wtedy nawet nikt jeszcze nie marzył o rozdzielczościach, jakie są dzisiaj standardowe. Następne ograniczenie jest takie, że jednorazowo można zarejestrować tylko 30-sekundowy klip, co powiedzmy sobie szczerze nie jest takie straszne, ponieważ w 30 sekund można przekazać bardzo wiele. Ta karta pamięci, nośnik danych, nazywa się Smart Media i jest o pojemności 32 MB. To nie jest pomyłka, nie 32 GB, tak jak w tej chwili 32 GB na karcie pamięci to zaczyna być trochę mało. Ta karta ma pojemność 32 MB. Pochodzi z aparatu Sanyo VPC X360 albo Sanyo VPC X360 i był to pierwszy aparat cyfrowy, jakim David M. robił zdjęcia. Podczas naszej ostatniej wizyty w Polsce udało mi się zwinąć ten aparat z półki w pokoju starszego pana Miercarka i postanowiłem zrobić nim kilka zdjęć. Podczas pobytu w Polsce tak właściwie to zrobiłem tylko 2. Nie było po prostu czasu bawić się z technicznymi problemami, które wiążą się z pracą z takim antycznym sprzętem, ale po powrocie tutaj zrobiłem kilka więcej. Jedna ze scen, które chciałem sfotografować, to zachód słońca nad jeziorem i akurat nadarza się idealna okazja. Po powrocie tutaj zrobiłem kilka więcej, ale muszę wam szczerze przyznać, że będąc z natury optymistą, nawet przy idealnych warunkach oświetleniowych, w zasadzie ciężko jest zrobić zdjęcie tym aparatem, które nie ma jakichś problemów. Jeśli oglądacie nasze filmy na YouTubie w pełnej rozdzielczości, w której są kodowane, to macie w tej chwili na ekranie 1920 na 1080 pikseli. Pełna rozdzielczość tego aparatu wynosi 1024 na 768 pikseli, ale nie ma możliwości wykorzystania tej rozdzielczości do nagrywania wideo, tylko do zdjęć. Maksymalna wielkość obrazu wideo, który ten aparat rejestruje, wynosiła 320 na 240 pikseli, czyli tak jak rozpoczął się dzisiejszy odcinek, byłoby to tylko takie małe okienko względem pełnej rozdzielczości HD.
zastanawiam, co by było, gdybym wtedy, ponad 20 lat temu, wpadł na pomysł robienia vlogów tym właśnie aparatem. Bym był pierwszym vlogerem na ziemi. To by było coś dopiero. To jest mniej niż 1 megapiksel. Średniej jakości smartfon na dzień dzisiejszy ma bardzo czysto wyglądające zdjęcia w 8, 12, 14 megapikselach. Są chyba nawet telefony, które do 40 dochodzą, z tego co pamiętam. Algorytm, jaki został tutaj zastosowany do przetwarzania zdjęć w formacie JPEG, jest tak restrykcyjny, że powoduje strasznie niską jakość, straszną kompresję, strasznie duży poziom szumów. Lampa błyskowa położona bardzo blisko obiektywu powodowała tragicznie czerwone oczy na wielu zdjęciach, ale to nie był największy z problemów. Największy jednak problem z tym sprzętem był taki, że w zasadzie nigdy nie było do końca wiadomo, czy coś się nagrywa, czy nie. Często było tak, że wszystko wskazywało na to, że się nagrywa. Natomiast po zakończeniu procesu nagrywania na karcie po prostu nie było żadnych plików. I w pewnym momencie, jak jechałem z tym aparatem tutaj z Polski, to miałem taki zamysł, żeby zrobić całego vloga w stylu retro, nagrywanego tylko tym aparatem. Ale myślę, że chyba do szału by mnie doprowadziło wieczne próbowanie i poleganie na magicznym rozumku tego aparatu, który sam decydował, kiedy zachować jakiś plik, a kiedy nie. Pomijając to wszystko, jak dla mnie, wartość emocjonalną ten aparat ma oczywiście ogromną, ponieważ tak właściwie od tego sprzętu wszystko się zaczęło. Nie był to pierwszy aparat, jaki... Taka popularna, typowa historia, kiedy dzieciak otrzymał aparat od swojego ojca, zaczął robić zdjęcia i tak się rozpoczęła jego pasja i przygoda z fotografią. Było coś podobnego w moim przypadku. Nie był to pierwszy aparat, jaki dostałem do ręki od swojego ojca. Pierwszy był taki mniej więcej jak ten tutaj. Nie pamiętam szczerze powiedziawszy, co to było. Może jakiś Zenit, może jakaś Yashica, może jeszcze coś innego. Ale wyszedłem kiedyś z nim na podwórko przy bloku, przy którym mieszkaliśmy. Zrobiłem kilka zdjęć na filmie. Wtedy jeszcze za bardzo to nie zaskoczyło. Natomiast kiedy pojawił się ten aparat, również za sprawą starszego pana Mielcarka, ponieważ mój tata na tyle zawsze szedł z postępem, że był bardzo otwarty na nowe technologie, to kiedyś udało nam się zakupić ten aparat. Była to jakaś forma aukcji. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało czasopismo, magazyn. To było coś na podobieństwo dzisiejszego eBaya albo Allegro, z tym, że wszystkie oferowane produkty w tym magazynie były oferowane przez jedną firmę i po prostu się je licytowało. Wysyłało się swoją ofertę i w momencie, kiedy ta oferta była najwyższa w porównaniu do tych, które przysłali inni ludzie, wygrywało się dany produkt za cenę niższą, niż być może trzeba by było za niego zapłacić, kupując go po prostu w sklepie. Ciekaw jestem, czy ktoś z was pamięta, jakie to było czasopismo i jak się to ma, to co opowiadam, do stanu faktycznego. Ja mam tylko wspomnienia. Cała akcja odbywała się mniej więcej w roku 96-97, z tego co pamiętam. Więc było to ponad 20 lat temu. I sam ten aparat ma ponad 20 lat. Wtedy, ponad 20 lat temu, była to zupełnie nowa technologia, było to coś fascynującego. I dla kogoś, kto zawsze interesował się komputerami, postępem, technologią cyfrową, było to coś niezmiernie interesującego. Więc ten aparat rozpoczął moją fascynację fotografią cyfrową. Po tym jak znalazłem się w Stanach, nadal miałem go ze sobą. W roku chyba 2002, jeśli mnie pamięć nie myli, został zastąpiony jakimś tam małym modelem Canona, który miał rozdzielczość może 2,5 megapiksela i potem już wszystko poszło lawinowo do przodu. Chciałem się z wami podzielić dzisiaj tą historią, ponieważ tak sobie myślałem, że może to być w miarę ciekawy temat. Powrót do korzeni, powrót do podstaw, powrót do źródła. A z drugiej strony ciekawe też jest uzmysłowić sobie, jak daleko poszliśmy do przodu w ciągu tych 20 lat. Ponad 20 lat. Fajnie, że się udało, bo była niezła walka, żeby nagrać te kilka klipów. Więc cieszę się, że doszliśmy do końca. Dzięki za uwagę, dzięki za wasz czas, za subskrypcję, za lajki. Do zobaczenia za 3 dni! Były niesamowite problemy z nagrywaniem tego odcinka. Po prostu coś takiego jeszcze mi się wcześniej nie zdarzyło. Droga przez mękę, nic nie działało. Macie czasem takie dni, że nic nie działa, wszystko jest przeciw wam, więc tak właśnie było, nie wchodząc w szczegóły. To nie tylko ze względu na ten aparat. Po prostu